Cześć wszystkim, witam na najnowszym filmiku, a w ogóle to Akemashite omedetou gozaimasu. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Happy New Year to all of you. Co mogę powiedzieć? Przedwczoraj wróciłam z Japonii, w której byłam po to, żeby wziąć udział w koncercie, jednym z tych 3 koncertów, które Temin miał pod koniec roku. I Boże, co to był za wyjazd. Muszę Wam troszkę opowiedzieć o samym koncercie, także o tym, co się działo dla mnie 31, kiedy to niestety nie udało mi się zdobyć biletów na koncert noworoczny. I potem, co się wydarzyło 1, co jest chyba po prostu ukoronowaniem całego tego wyjazdu. Ale dobra, więc tak. 28 był pierwszy koncert TMI-owy. I wiem, że były straszne problemy z kolejkami, ludzie staff nie miał tego wszystkiego ogarniętego, więc były problemy z kolejką do goodsów. Potem ta kolejka do tych wszystkich zdobyczy teminowych zmieniła się w kolejkę do wejścia na koncert. Było opóźnienie, podobno jakieś straszne rzeczy się tam działy, ale w ten dzień, kiedy ja i moja koleżanka przyjechałyśmy do Yokohamy, wszystko było bardzo sprawnie ustawione. Od momentu, kiedy stanęłyśmy w kolejce, do momentu, kiedy wyszłyśmy z wszystkim, co chciałyśmy kupić, oprócz bluzy, której nie udało mi się kupić, zajęło to wszystko może 3 godziny. Byłyśmy 2 godziny przed otwarciem stoisk z goodsami. Wszystko było bardzo fajnie usystematyzowane. Tam wiadomo było, która kolejka stoi gdzie. Tłumy, tysiące ludzi. Udało mi się kupić praktycznie wszystko, co chciałam, oprócz bluzy, której nie kupiłam już potem do samego końca, takiego miałam pecha. No i w ogóle pokażę Wam zaraz te guzy, ale sekundka. No, najpierw opowiem, jak było na koncercie. Aha, jeszcze przed koncertem, jak już wszystkie guzy żeśmy zdobyły, naprzeciwko Yokohama Arena był sklepik, taki baro, coś tam, którego właściciel ewidentnie wiedział, jak zdobyć klientów, gdyż obkleił sklep zdjęciami Temina, a w środku puszczał DVD z trasy koncertowej, tej ostatniej, czyli z XDM. Oczywiście poszłyśmy tam sobie zjeść pizzę, wypiłyśmy coś i było po prostu cudowne. Były to cudowne 2 godziny przed zaczęciem koncertu, czy tam godzinę. No i potem weszłyśmy, powiem tak, ten nowy sposób zdobywania biletów jest do niczego. Miejsca dostajesz dopiero wtedy, kiedy odpykujesz się z kodem. Myśmy miały miejsce na pierwszym piętrze, więc dosyć daleko od sceny, ale nie aż tak strasznie daleko. Plus pierwsze piętro było pochyłe, więc widziałyśmy całkiem dobrze. Plus miałam coś, co niezwykle mi się przydało i za co strasznie dziękuję dziewczynie, firmie. Nie wiem jak to właściwie określić na Twitterze. Zamieszczę link do sklepu tejże osoby. Mianowicie, czy Wy to widzicie? Binokularki, w sensie lornetka w kolorze shiny. Była idealna, przybliża bardzo mocno i przyznaję bez bicia, że połowę koncertu oglądałam przez nią. No i w kolorze shiny. Dobra. Koncert był niesamowity, chociaż powiem tak, od strony wizualnej i technicznej, oprócz tej niesamowitej pochyłej sceny, XTM był lepszy. Oj, stanowczo był lepszy. Natomiast na TMI-u właśnie ta scena pochyła była niesamowita i świetna setlista. Było tak strasznie dużo piosenek, których do tej pory nie widziałam jeszcze wykonanych. Żałuję, że ballady były skrócone do praktycznie jednej zwrotki refrenu. No ale takie życie, nie dałby rady wszystkiego wykonać. Koncert był super. Co prawda tokijska publiczność jest taka, tokijska, w Yokohamie, z tamtego regionu, jest taka dosyć spokojna i cicha, więc
Przyznaję bez bicia, my we dwie byłyśmy chyba najgłośniejszymi osobami na całej sali. No takie życie. Ale Temin był przesłodki. Po prostu to jego tańczenie i kręcenie tyłeczkiem podczas tego, jak krzyczeliśmy mu i Temin Dajski, było po prostu niesamowite. Co za wydarzenie. Naprawdę lepszego końca roku nie mogłabym sobie wymarzyć. Okej. I na następny dzień pół dnia siedziałyśmy w Starbucksie, żeby zobaczyć ten fan meeting z Teminem. Przesłodki. Dobra, Temin jest po prostu przesłodki, no nie mogę. I następnego dnia byłyśmy już w Osace. Od godziny 11:40 stałyśmy w kolejce po Gucci, ta kolejka otworzyła się przed 6 wieczorem, więc wyobraźcie sobie, 6 godzin stania. Zimno było straszliwie, wiatr, bo to było nad rzeką, nogi po prostu bolały. Na szczęście zakupiłyśmy sobie matę, żeby usiąść na ziemi, tyle dobrze. I wyobraźcie sobie, że... w ogóle siedziałyśmy z 4 innymi Polkami, było naprawdę bardzo sympatycznie. I wyobraźcie sobie, że jakieś może 10 osób przede mną bluzy się wyprzedały. Boże, jaka ja byłam wściekła, wy sobie tego nie wyobrażacie. No ale nic, jakoś nad tym przeszłam do porządku dziennego. Koncert sylwestrowy oglądałyśmy siedząc w hostelu ze słuchawkami na uszach, po prostu z okularami na tymi sylwestrowymi na oczach i po prostu co za koncert. Ta część już ankoru cała była po prostu, o matko, niesamowita. Tak się cieszyłam, że jesteśmy w Japonii wtedy i możemy to oglądać bez problemu. Nie, no niesamowite to było, naprawdę. Nie wiem jak opowiedzieć Wam, jak przekazać to, no chyba tylko osoba, która była actually na tym koncercie tam w Osaka Johoru mogłaby to lepiej powiedzieć, ale no nie, ta energia, którą Temin miał, energia tego całego tłumu, przecież to jak Shaolki śpiewały Hypnosis, no ja osobiście się popłakałam. Zresztą płakałam potem praktycznie przez cały ten ankoru, bo bo to było wzruszające wszystko. Dobra, i najważniejsze. Nie wygrałyśmy biletów na koncert sylwestrowy. Nie udało mi się kupić bluzy. Wydawałoby się, że sporo tego na nie było. Po czym na lotnisku. Dalej nie mogę w to uwierzyć. Na lotnisku. Wszystko się układało nie tak. Byłyśmy spóźnione troszkę do check-inu. Chciałyśmy się zcheck-inować elektronicznie. Nie udało nam się. Wróciłyśmy do kolejki. Byłyśmy dosłownie 10 minut niecałe przed otwarciem bramek do samolotu. Jeszcze żeśmy tam zmierzały w tamtym kierunku. I wyobraźcie sobie, na kontroli paszportowej spotkałyśmy Temina. Ja pierdolę, spotkałyśmy Temina. Czy wy to rozumiecie? Normalnie przechodził z tą czapusią swoją, tą króliczkową czapelką, przechodził przez paszporty. Ja nie mogłam w to uwierzyć. Anti, bo to Anti była ze mną, po prostu nie, lecimy, to jest Temin, to jest na 100% Temin. Biegłyśmy za nim jak głupie. Naprawdę w moim wieku już nie powinnam się zachowywać jak taka nastolatka, ale po prostu nie mogłam. On był szczuplutki straszliwie, wysoki dosyć jak dla mnie, bo ja jestem niska. I udało nam się wejść do tego samego przedziału w tym wagonie, w tym pociągu, który jechał między jednym miejscem terminalu a drugim. I po prostu stałam jakieś 1,5 metra od niego i mam filmik z tego. I to jest prawdopodobnie najlepsza rzecz, jaka jaka spotka mnie w całym tym 2020 roku. Temin na żywo 1,5 metra ode mnie, matko boska. Nie mogłam uwierzyć, po prostu tak mi się ręce trzęsły, nie wyobrażacie sobie. Dobra, filmik gdzieś tu z tyłu był zamieszczony, więc możecie to zobaczyć. Dobra, nic, to teraz Wam pokażę, na co wydałam wszystkie pieniądze i dlaczego będę biedna przez najbliższy czas. Mianowicie, lecimy po kolei. Lightstick? Oczywiście, że musiał być lightstick. Miałyśmy na koncercie lightsticki z tego i z
XTM-u i prawdopodobnie do Stanów na Super M też weźmiemy wszystkie lightstiki możliwe, żeby Temin widział wsparcie. Więc lightstick. Potem coś, czego w ogóle nie planowałam kupić, ale w końcu kupiłam, nie mogłam się opanować. Papuczki. Papuczki, one są takie mięciutkie, są takie kochane i flafiaste i w ogóle... I można powiedzieć, że mam na sobie Temina. Jak ja będę ubierać. Udajmy, że tego nie słyszałyście. Nie słyszałyście, nie słyszeliście, wszystko jedno. Dobra, potem kupiłam badże. Wszystkie możliwe badże, czyli tak, najpierw jest z Yokohamy. Mam nadzieję, że się sfokusuje. Badge z Yokohamy. Potem mamy badża z Osaka Johor. I na koniec mamy również badża z fanklubu. Ten jest po prostu prześliczny. Mam nadzieję, że widzicie. Jest napisane na nim Korekaramo zutto aishite kudasai, czyli odtąd, od tego momentu kochajcie mnie na zawsze. Zawsze. No. Kupiłam sobie oczywiście scratch carda. Nie wiem, po co mi scratch card tak naprawdę, bo przecież wszystkie wróżby, które na nim są napisane, są po koreańsku, ale nie mogłam się opanować i dobrze zrobiłam w gruncie rzeczy, gdyż udało mi się dzięki temu zdobyć taką oto prześliczną kartę. Teminiątka. Kawaii. Dobra, będę to wsadzać potem z powrotem. Co jeszcze? W Osace, ze względu na to, że nie udało mi się kupić bluzy na polepszanie sobie humoru, kupiłam sobie keyring. Bardzo mi się podoba ten keyring. Jeszcze nie zdecydowałam, gdzie go przypnę, ale jest piękny. Oczywiście za zakupy dostawało się okularki. Cicho, zaraz Wam pokażę. Potem tego nie będę umiała schować z powrotem, a nie. Tylko się nie śmiejcie za mocno. Tak właśnie spędziłam Sylwestra w tych okularkach. Nie wiem, czy mam je prosto, czy nie. Dobra. Ponieważ w Osace też zrobiłam zakupy za ponad 2000, to dostałam drugą parę. A co? Dobra. W fanklubowym stoisku z kucami oczywiście wzięliśmy udział w loterii i dostałam taką kartę przepiękną z Teminem. I potem dostałam od znajomej z Twittera taką piękną kartę z famousowym Teminem. Co jeszcze? Coś, na co się na co się bardzo cieszyłam i co udało mi się też zdobyć. Torba. Teminowa torba. Jest niesamowita, jest tak fajnie wykonana. Ja już będzie mi jej żal nosić, ale będę. Będę nosić. Nie ma szans. Dobra. Dalej. Ponieważ ściągam je. Ponieważ nie udało mi się zdobyć biletów na koncert ten w Osace, stwierdziłam, że należy sobie poprawić humor i spotkałyśmy Real Story, tą z Twittera, dziewczynę, i kupiłyśmy od niej cały zestaw kursów i już Wam pokazuję i po prostu taka przypinka. Ja wiecie, nawet jeszcze nie widziałam, jak to wygląda, bo jeszcze tego nie otworzyłam. To jest naprawdę prawdziwy unboxing. O Masiu, dwie takie same naklejki z tym miniątkiem z Super Emma. Taką kartkę. Matko. Ojeju, tu są dwie.
na sam koniec coś, co weźmiemy na koncert Super Ema i będziemy teminować, mianowicie czekaj, chyba w tą stronę. Itemin. Ale nie wiecie, co jest z drugiej strony. I can't. It's so cute. Oczywiście bierzemy ze sobą. Nie ma szans, żeby nie. I od koleżanki Japonki, która dostała to bodajże od swojej koleżanki, która była w Korei na urodzinach Jinkiego, dostała taki kubeczek. Czy wy to widzicie? Happy on you day. Dobra. No i to tyle. To tyle, jeżeli chodzi o moje zdobycze. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście na tym filmiku. Boże, życzę Wam w nowym roku wszystkim jak jednej osobie, żebyście mieli okazję zobaczyć Temina i Shiny, o których ja też marzę, żeby zobaczyć na żywo. Żebyście mieli ich okazję zobaczyć. Jeżeli nie solowo, to przynajmniej w Super Emie, bo Temin na scenie to jest coś niesamowitego. I co? Życzę Wam wszystkiego najlepszego. I spędźcie ten rok w kolorze sieni. Trzymajcie się, pa!